alternatywne źródła transportu trzeba próbować. Auto nie jeździ, a do pracy jakoś trzeba dojechać. Hej, witam Was serdecznie. Żartowałem. Testuję oczywiście różne środki transportu, ale auto jeździ, wszystko z nim w porządku. I tak jak w tytule odcinka, nie obyło się bez wtop. I to takich, którymi musiałem się bardzo pilnie zająć lub będę musiał się teraz zająć w najbliższej przyszłości, ale generalnie auto można użytkować. Ale zapraszam do obejrzenia tego odcinka, co było mniej więcej nie tak. Poskładałem, pocieszyłem się 2-3 tygodnie, pojeździłem i co? Uszczelniacz na wale z przodu zaczął cieknąć. No i dobrze, że chociaż z przodu. No i cały dzień roboty. Jak patrzę, to już mi się płakać chce, no ale co zrobi człowiek? Cały przód do rozebrania, cały pas przedni, wszystko do zdjęcia, bo uszczelniacz na wale rozwalony. Nowy uszczelniacz już założony. Zobaczcie, źle założyłem uszczelniacz, ale go wyszlifowało. Masakra. Cały rozerwany. Tutaj najlepiej widać. Patrzcie. Normalnie się wszystko rozwarstwiło. Olej mi tak już strasznie dawał. Mówię, kurczę, co się dzieje? No i tak się domyśliłem. Zajrzałem, patrzę, koło pasowe się kręci, a spod koła chlapie. No to już wiedziałem. Ale strasznie założyłem ten uszczelniacz. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Jest osadzony już głęboko. Po prostu koło pasowe tarło i wycierało ten element. No, już nowy założony. O, ile to roboty, jejku. Osuszacz klimy wymieniony, nóweczka popodłączane, mam nadzieję, że wszystko będzie szczelne. No i z Webasto troszeczkę się bawiłem, powiem Wam, że tutaj były poprzepalane te rury wydechowe. Webasto fajna rzecz, ale trzeba uważać, bo jeżeli tutaj te rury wydechowe się przepalą, to zaczyna tu iskrzyć i wszędzie żar taki leci. No i może się coś zapalić, nie? Założyłem nowe rurki, plus dałem taki kołnierz termiczny tutaj do wydechu i później tutaj dalej jest aż do rury wydechowej wychodzi. No, uszczelniacz już też założony, pomału sobie składam przód i za momencik będę próbował go odpowietrzyć i odpalić. Taki mały detal na mój samochód. Ktoś powie, że przypał, może nie przypał, bo taki mały ze mnie kanał, ale takie drobne oznaczenie mojego kanału na aucie, żeby można było czasem machnąć, zbić piątkę, może porozmawiać jak hobbysta i myślę, takich hobbystów jest wielu. Pomagam wielu z Was e-mailowo, telefonicznie, doradzam różne rzeczy, pomagam w remontach silników, także no, może czasem się uda spotkać i porozmawiać osobiście. No i druga rzecz, którą skopałem, mówią: frezuj gniazda, będzie lepiej przylegał wtrysk, będzie lepiej wszystko chodziło. No i se nafrezowałem sobie na petardzie. Tak wyfrezowałem gniazda na tej głowicy, że teraz podkładka źle dolega i normalnie puszcza kompresję mi delikatnie spod wtryskiwacza. No i dziękuję, dobranoc, tego już się nie naprawi, mam głowicę do wymiany. I tak to właśnie sobie nafrezowałem gniazda. Także jeżeli kiedyś będziecie mieli taki pomysł, a wszystko jest szczelne i nie puszcza Wam kompresji, to broń Boże nie frezować, nie dotykać, wyczyścić, zakładać podkładki i jeździć dalej. To takie moje doświadczenie, oczywiście każdy robi tam jak uważa. Natomiast ja już wiem, że tego nigdy nie dotknę, jeżeli nie będzie naprawdę takiej mocnej potrzeby. No i głowica gotowa do zmiany, już mam drugą sztukę. Gniazda, wszystko jest ładnie, cała jest wyczyszczona, uszczelniacze powymieniane, luzy zaworowe posprawdzane, śruby, uszczelki, wszystko co jest potrzebne do złożenia i myślę, że gdzieś około 5 godzinek roboty i głowica jest zmieniona, ale musi to nabrać mocy, bo ostatnio byłem tak wymęczony tymi wszystkimi pracami przy aucie, że już nie mam siły. Auto na razie jeździ, widzę, że ma dodatnie korekty na tych cylindrach, na których jest uszkodzone gniazdo, więc tam daje na pewno spod podkładki. No ale trudno, pojeżdżę tak trochę, nic się nie powinno stać, a głowica i tak będzie szła do śmieci, wyciągnę sobie później wtryski i przełożę tutaj i powinno już być wszystko tak jak trzeba. Idziemy podłączyć na prostownik w czasie aktualizacji, żeby nic tam się nie stało. Cyk. Cyk. Otwieramy oryginalne płyteczki. Mamy płytka pierwsza, płytka druga.
I tam z tyłu pewnie płytka trzecia. Wszystko jest. Dobra, idziemy. Spróbujemy zrobić aktualizację. Dobra, leci coś tam progres. Mam nadzieję, że się uda, bo ogólnie nie miałem najstarszej wersji oprogramowania wgraną, ale niestety nie łączyło mi się z telefonem. Bluetooth nie widział w ogóle telefonu, ani telefon zestawu w samochodzie. Jestem ciekaw, czy po aktualizacji coś się uda, choć ta wersja nie aktualizuje chyba modułu Bluetooth. Powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia, jak ponowić aktualizację. W sensie, jak włożyłem płytę drugą, tam gdzie jest aktualizacja modułu Bluetooth, to nie ma możliwości zaznaczenia aktualnej wersji, bo jest już niby taka sama, jaka jest już wgrana. I ja nie wiem, jak się, powiem Wam szczerze, robi jeszcze raz tą samą aktualizację, bo dużo osób pisze, że trzeba ją zrobić 2 razy. Także ciekaw jestem, o co w tym chodzi. No ale zobaczymy, czy coś to da. Kurczę, udało się. Nie wiem, jaki to ma związek, ale jak zrobiłem update do najnowszej wersji, telefon zaczął działać. Połączyłem się normalnie z Audi i mogę dzwonić, wykonywać połączenia. To jest to, czego chciałem. Wszak nie mam już języka polskiego, bo on jest tylko w tej starszej wersji, no ale dla mnie ma to mniejsze znaczenie. Ważne, że mogę już połączyć się z telefonem i to działa. Ma jeszcze mankamenty lakiernicze, którymi by trzeba było się zająć. Jest tam kilka takich miejsc, gdzie trzeba poprawić lakier. I na drzwiach są jakieś tam ogniska rdzy. Myślę, że będę wymieniał raczej całe drzwi i szukał w kolorze lakieru tego auta, bo chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Nic nie cieknie, nic nie kopci. 3000 km przejechane od remontu i wszystko na razie pracuje prawidłowo. Także można śmigać. Szykują się na...